Co mi się podoba? Kowalski, dzień. Po co nasi chłopcy mieliby się tak gibać? Po co, po co? Po to, żeby nie wyglądać jak żelbetonowy kloc. Polski gangster nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu i finezji w smutnym jak pizda mieście. Nie jest tak, czarnuchu? Cześć, witam Was. Moi drodzy, tak obiecałem, dzisiaj robię film o pogrzebie pani Skrzypek. I będzie dzisiaj kilka może zbyt mocnych słów, zbyt dosadnych słów, ale uważam, że inaczej się nie da. Kaczyński i PiS zatańczyli kolejny swój obrzydliwy trupitaniec na trumnie pani Skrzypek. Duda okazał się pisowskim popychadłem, nie po raz pierwszy, odznaczając Skrzypek wysokim orderem za służenie Kaczyńskiemu. Tutaj chyba nie mam ja osobiście nie znam innych zasług tej pani poza służbą na rzecz PRL, no i wiernej służbie Kaczyńskiemu, ale o tym później. Takie, powiem wam, kolejne użycie śmierci w służbie pisowskiej polityki. Powiem wam tak, te hieny, bo inaczej chyba nazwać ich nie można, przez przypadek tylko w ludzką skórę obleczone, nie znają ani czci, ani honoru. Każda okazja dla takich potworów jest dobra. Wykorzystają każdą tragedię, żeby tylko, nie wiem, ugrać sobie kilka punktów procentowych. Potrafią tak naprawdę zeszmacić wszystko i wszystkich, tylko dla własnych celów. No i oczywiście ten popisowy numer PiS, czyli to, co potrafią najlepiej, taniec na trumnach. Duda w drugim rzędzie, bo najważniejszy jest oczywiście prezes Sunio. No i co mnie rozwaliło na łopatki? Hymn. Bo ofiara reżimu jest, no, nie wiem, powiem wam, z tym hymnem to, no, przebili samych siebie. Być może, nie wiem, nie znam się, być może jestem, nie wiem, trochę cofnięty, ale powiedzcie mi proszę, kto w świetle kamer śpiewa hymn państwowy na prywatnym pogrzebie. No teraz nic, tylko czekać na zbiórkę w Rus Publica, nie wiem, na jakiś pomnik. Tak powiedziałem, ci ludzie nie mają za grosz honoru, nie mają za grosz, nie wiem, dobrego wyczucia czasu, smaku, nie wiem jak to nazwać. Jak można śpiewać hymn na pogrzebie osoby prywatnej, jakby na to nie patrzeć, bo nie piastowała żadnego wysokiego urzędu państwowego i no, wbrew temu, co pisowcy tam odwalili, to nie był pogrzeb państwowy ze wszystkimi honorami. To był zwykły, prywatny pogrzeb. Jeszcze raz zapytam, może ktoś z was już to widział, może ktoś już z was to słyszał. Kto do cholery śpiewa hymn narodowy na prywatnym pogrzebie? Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Nasz szlak Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złoży się z narodem. Nasz szlak Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. No i teraz to, rodzina zmarłej. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Tymczasem kaczyści.
Transmisja pogrzebu w Ruspublice. Duda na pogrzebie, wykupione reklamy na Twitterze z wizerunkami zmarłej. Przekaz ze wszystkich kont na Facebooku, taniec na trumnie, polityczne złoto dla kaczystów. Także tak, pogrzeb bez mediów na prośbę rodziny, no ale Republika to nie media. I powiem wam, to, że tam się Republika wcisnęła, to jest jedno. Ale zwróćcie proszę uwagę, nie wiem jak to nazwać, na wyrachowanie, skurwysyństwo, po prostu żadnych granic. Patrzcie, zwróćcie uwagę na baner Republiki. Potrzebujemy 5,5 miliona na wóz transmisyjny. Nakładał się momentami na trumnę Barbary Skrzypek. Informacja o zbiórce nawet w trakcie relacji z pogrzebu, mimo apelu rodziny o uszanowanie uroczystości. No, jak widać, Ruspublika bardzo to uszanowała. Powiem wam tak, nad trumną, obojętnie jakiego zmarłego, należy pochylić się, nie wiem, ze smutkiem, szacunkiem, bowiem każda śmierć pociąga za sobą tragedię i smutek, żal najbliższych jej osób. No, jednakże kiedy widzimy, że ta tragedia wykorzystywana jest w sposób niegodny, taki partykularny, wręcz barbarzyński, w każdym z nas, no oczywiście oprócz pisowców, budzi się sprzeciw i wręcz takie zwykłe ludzkie obrzydzenie. Ze śmierci, a następnie pogrzebu pani Barbary Skrzypek PiS urządził sobie taką barbarzyńską chucpę. Najpierw obrazobójcze, wrzaskliwe, pełne chamstwa i niemalże zdziczenia polityczne demonstracje, potem pełne fałszywego patosu, takie pośmiertne odznaczanie zmarłej przez Dudę. O tym będę mówił pod koniec. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski podczas uroczystości pogrzebowych. Nie wiem, być może mam za małą wiedzę, ale nie dostrzegam w życiorysie pani Skrzypek żadnych szczególnych zasług, które predysponowałyby ją do tak wysokiego odznaczenia państwowego. Jakoś Duda dziwnym trafem nie kwapił się na pośmiertne odznaczenie zamordowanego przez pisowską nienawiść prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wszystko za czasów rządów PiS i Andrzeja Dudy schodziło po prostu na psy, nawet odznaczenia państwowe. Ale o tym odznaczeniu pozwólcie, że powiem za chwilę. Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wróci się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. Już tam ojciec do swej Masi mówi zapłakany,
jeno ono nasi biją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączyć się z narodem. No ale czego to nie zrobi Kaczyński ze swoimi klakierami dla podwyższenia, a tutaj mam nadzieję, że nie, ale swoich punktów procentowych? No, pogrzeb, tak widzieliście, transmitowany w Republice. Narracja śmierci Barbary Skrzypek, rzecz jasna winien Tusk, Bodnar i Wrzosek. Oczywiście w całej transmisji pogrzebu ważną postacią był obecny Duda i kandydat PiS na prezydenta Nawrocki. No, jak kampania, to kampania pełną gębą, o którego kampanię przy okazji pogrzebu dziwnie wspomniano. Przypadek. A wszystko dotyczyło wieloletniej sekretarki Kaczyńskiego, wcześniej pracownicy kancelarii tajnej w komunistycznym rządzie PRL, współpracownicy Jaruzelskiego, Messnera, Rakowskiego, później współpracownicy komunistycznego generała Janiszewskiego. Powiem tak. Generalnie bardzo współczuję rodzinie zmarłej Barbary Skrzypek i nieuszanowaniu żałoby tejże rodziny. Mówię tu o nieuszanowaniu przez pisowców, którzy zrobili sobie polityczną chucpę z tego pogrzebu. Zapewne rodzina i przyjaciele woleliby w ciszy, bez zbędnego rozgłosu, przeżyć tę ostatnią drogę. Gdy ta śmierć nie była aż tak nagłośniona, to podejrzewam, niewielu ludzi wiedziałoby o jej pracy i powiązaniach z komunistycznym rządem PRL-u. Ale Kaczyński znalazł sobie nośny temat na kampanię wyborczą, aby uderzyć nim w rządzących oczywiście i, nie wiem, wynosić na piedestał spadającego w notowaniach Nawrockiego. Nie mniej, nie więcej, takie typowe hieny cmentarne. No i powiem wam, że jestem pewien, że Jaruzelski, gdyby żył, z całą pewnością byłby bardzo dumny z Andrzeja Dudy, że odznaczył jego wieloletnią podwładną Skrzypek tak wysokim odznaczeniem państwowym. I tutaj pozwólcie, że przestrzegę wszystkich zwolenników PiS i tego małego wzrostem mizogina z Żoliborza, aby uważnie zaobserwowali i przemyśleli działania tego człowieka. On nie szanuje nikogo, niczego, nawet śmierci, dla realizacji swoich celów. I nie myślcie, że takie, nie wiem, patriotyczne zachowania, że szacunek dla zmarłej, że dla dobra Polski, nic bardziej mylnego. To wyrachowanie, czysty cynizm, egoizm, taki nastawiony na działanie na rzecz swojego ego i oczywiście PiS-u. I tutaj przypomnę tylko, że Barbara Skrzypek zmarła 3 dni po spokojnym przesłuchaniu i kilka godzin po przesłuchaniu Kaczyńskiego. Jednak między przesłuchaniem a śmiercią odbyła się, tak wspomniałam, jeszcze jedna rozmowa z Kaczyńskim. Pani Skrzypek była świadkiem w sprawie, która dotyczyła budowy 2 wież, ściślej związanej z Kaczyńskim. I nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie znam drugiego takiego człowieka. Nie było i nie ma drugiego tak cynicznego polityka, który na cudzym nieszczęściu robi politykę i buduje swój kapitał osobisty i partyjny. Taki niskoformatowy wierzchyciel. I powiem wam, że nie wiem. Być może rodzina dała im
przyzwolenie na taką farsę. Ale trudno to sobie wyobrazić, żeby to zrobili bez ich zgody, chociaż syn jest działaczem PiS-u. Oni nie mogli tak naprawdę takiej okazji przepuścić. Zrobili jak Menda Kacza chciała po prostu. Znowu była okazja do pogłębiania nienawiści wobec przeciwnego elektoratu, czy przede wszystkim rządzących, no i oczywiście kontrkandydata Nawrockiego. Także moi drodzy, w równoległym państwie PiS pani Skrzypek miała pogrzeb rangi państwowej, wnosząc z uczestnictwa w ceremonii prezydenta Najjaśniejszej RP. Dudzie przydzielono oczywiście tylni rząd żałobników, no bo jak wspomniałem, nie jest aż tak ważny jak Kaczyński. Co mu oczywiście nie przeszkadzało w odznaczeniu pani Skrzypek poćmiertnie krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. I tu uwaga, za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. I tutaj proszę uważajcie. Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznaje się za szczególne zasługi dla umocnienia suwerenności i obronności kraju, szczególnie zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, wybitną twórczość naukową, literacką, artystyczną, czy wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczpospolitej z innymi państwami. I teraz moje pytanie. Które z powyższych zasług miał na myśli Duda, podejmując decyzję o jej odznaczeniu? A może tą decyzję za Dudę podjął Kaczyński? To zostawię, powiedzmy, jako otwarte pytanie. Powiem wam tak, jedno z najwyższych polskich odznaczeń dla sekretarki Kaczyńskiego i bliskiej współpracownicy, kilku komunistycznych dygnitarzy, że tak delikatnie się wyrażę. Jak dla mnie, już niejednokrotnie mówiłem, Duda jest kompletną porażką, chodzącą kompromitacją. Nikt jeszcze nie ośmieszył urzędu prezydenta, tak jak właśnie Duda. Zresztą tak widzieliście na poprzednim filmiku, Duda przyjechał 3 samochodami na pogrzeb pani Basi. No w jednym oczywiście był sam Duda, w drugim jego ego, a w trzecim, tym największym, resztę jego ego, bo musieli wziąć busa, bo po prostu w tych limuzynach się te jego ego i nadymanie po prostu nie mieściło. Ja się tak, powiem wam, zastanawiam, kto będzie następny, bo Duda jeszcze tam ponad grubo 100 dni ma do tego swojego rządzenia, a bardziej kompromitowania tego urzędu. Kto będzie następny w kolejce? No nie wiem, bo są wszyscy posłowie PiS, ci co ukradli najwięcej, dostaną od Dudy Order Orła Białego za szczególne zasługi. No po nim się można tak naprawdę chyba wszystkiego spodziewać.
Tak czy inaczej, ten największy nierób w asyście swojego dworu podjechał do Gorlic towarzyszyć sekretarce tego dziada z Żoliborza w ostatniej drodze, odznaczając ją pośmiertnie krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wypadałoby właśnie, nie wiem, jak to czynią katolicy nad grobem, w kilku słowach przypomnieć zasługi zmarłej Barbary dla Polski. I pozwólcie, że tutaj przypomnę kilka faktów, o których pisowcy oczywiście nie omieszkali zapomnieć, pominąć, ale zanim zacznę, chcę wam przekazać pewną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że jakimś dziwnym trafem w zeszłym tygodniu zmieniono wpis w Wikipedii, usunięto informację, że pani Barbara Skrzypek po 80 roku współpracowała w Urzędzie Rady Ministrów z Pinkowskim, Jaruzelskim, Messnerem, Rakowskim. Ciekawe, czyja to robota i czy, nie wiem, nikt nie potrafi tego odkręcić i przywrócić prawdę. Tak pisowcy boją się tej prawdy? Być może pisowcom nie pasuje to do propagandy, bo tutaj każdy, kto się zagłębi w historię tej pani, i tutaj należy pamiętać, gdy mordowano na przykład księdza Popiłuszkę, pani Skrzypek służyła tym, którzy wydawali rozkaz. Być może Duda za to dał jej ten order. Może dostała też order, nie wiem, bo o tym też pisowcy chcą wymazać historię. Wiecie, oni są specjalistami w tym. Ale chyba wypada przypomnieć, że 16 grudnia 1981 roku od kul plutonu specjalnego ZOMO zginęło 9 górników z kopalni Wujek. 9 października 1984 roku funkcjonariusze MSW mordują księdza Popiłuszkę, jak wspomniałem. Od listopada 80 roku do listopada 89 roku w tej tajnej kancelarii Urzędu Rady Ministra PRL właśnie pracowała pani Barbara Skrzypek, dzisiaj odznaczona krzyżem kawalerskim przez Dudę. I być może dla Dudy to były te wybitne zasługi. Jeszcze trochę to Duda zacznie odznaczać morderców strzelających do stoczniowców, do górników z kopalni Wujek. Też mieli jakieś zasługi. Bo jak Duda tak rozdaje te ordery jak cukierki dzieciom. I jeszcze jedno. Współtwórca stanu wojennego generał Janiszewski, który był przełożonym świętej pamięci pani Barbary Skrzypek, potem sekretarki Kaczyńskiego, został uznany za zmarłego przez pisowski IPN w 2007 roku. Chociaż żył, ale dzięki temu uniknął procesu o dokonanie zbrodni komunistycznej. Co za przypadek. I wiem, że o zmarłych nie powinno się mówić źle. I ja tutaj nie mówię źle, mówię tylko prawdę, którą pisowcy chcą zataić. A prawda jest taka, że była sekretarką jednego z najbardziej zaufanych współpracowników Jaruzelskiego, generała Michała Janiszewskiego. Skrzypek przyszła do urzędu w połowie lat 80., a więc po podpisaniu porozumień sierpniowych. Spędziła w nim 10 lat, pracując u boku 4 premierów, m.in. Jaruzelskiego czy Messnera. I tak jak wspomniałem, w połowie września 80 roku podjęła pracę w Urzędzie Rady Ministrów PRL. Przez 10 kolejnych lat pracowała tam u boku 4 prominientów PRL. Kolejno Józefa Pinkowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. Pełniła funkcję starszego referenta i starszego statystka
w kancelarii tajnej, w gabinecie premiera oraz w gabinecie szefa Urzędu Rady Ministrów, w którym od 1985 roku był generał Michał Janiszewski. W Urzędzie Rady Ministrów była zatrudniona do 10 września 1989 roku. 2 tygodnie wcześniej urząd premiera objął Tadeusz Morawiecki. Wówczas przeszła do pracy w kancelarii prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego, gdzie została sekretarką generała Jaruzelskiego, to jest szefa kancelarii. I tutaj, żeby nie było niejasności, warunkiem zatrudnienia na każdym z powyższych stanowisk była konieczna rekomendacja służb bezpieczeństwa, poprzedzona kaskadową kontrolą figuranta i jego otoczenia, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz deklarację stałej współpracy ze służbą bezpieczeństwa bez dodatkowego wynagrodzenia i bez wciągnięcia na listę współpracowników jawnych bądź tajnych. Takie wówczas obowiązywały kryteria, które pani Basia w pełni spełniła. I mówię tutaj właśnie nie o kim innym, jak o jednej z najbliższych współpracownic Kaczyńskiego, czyli zmarłej po rozmowie z nim Barbarze Skrzypek. To nie jest żadna Basia czy pani Basia, tylko regularny, lojalny, zweryfikowany pozytywnie w latach 80-89 funkcjonariusz służb bezpieczeństwa PRL. Kończący swą krucjatę destrukcji Polski, przynoszący Polsce wstyd i hańbę przed całym światem, kaczy notariusz, lokator pałacu należącego do Polaków, tak jak wspomniałem, odznaczył ją pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pretensje o proceduralne błędy organów ścigania w sprawie Barbary Skrzypek, śmierci Barbary Skrzypek, a nie widzieliście takich błędów Święczkowskiego proceduralnych w sprawie akcji ABW w domu Blidy? Pan prezes Święczkowski zawsze podejmował decyzje zgodne z prawem. Kierował ABW, nie żyje człowiek. I stąd dzisiaj jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej został wybrany do tego Trybunału Konstytucyjnego. Dowodów. W przeciwieństwie do pani, do pani prokurator, nie przedstawili państwo, panie ministrze, niechęcią do środowiska nie przedstawili państwo dowodów dotyczących naruszenia prawa podczas tego przesłuchania. Macie pretensje o, waszym zdaniem, niedopuszczenie pełnomocnika. Mogła zrobić pani Wrzosek tak, żeby dopuścić pełnomocnika, ale nie musiała. Takie jest prawo. Mogła rejestrować to przesłuchanie, nie rejestrowała. Też miała do tego prawo. A zatem szukam tu analogii, ale widzę, że to dla pana jest sprawa niewygodna. Gdyby były dochowane wszelkie procedury i racjonalność postępowania, nie doszłoby do tej tragedii. Gdyby były wszystkie procedury dochowane i racjonalność postępowania, Blida zapewne by żyła, Grzegorz Schetynek. No, ale moi drodzy, tak już wiecie, zasłużoną dla PZPR panią Skrzypek Duda odznaczył drugim najwyższym odznaczeniem w kraju. Z kolei Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii Dudy, powiedziała, że każdy prezydent kształtuje własną politykę orderową. Prezydent podjął decyzję, uznając, że jest to najwłaściwsze uhonorowanie pani Barbary. Ciekawe, prawda? Czyli Duda rozdaje ordery jak, nie wiem, dzieci na swoich urodzinach cukierki. Ta szefowa, cała kancelarii Dudy została zapytana w poniedziałek w Polsacie, za jakie dokonania Skrzypek otrzymała to odznaczenie. Jest decyzja pana prezydenta, każdy prezydent kształtuje tak politykę odznaczeniową, orderową, odparła. Paprocka podkreśliła, że Barbara Skrzypek była to osoba, która wiele lat wykonywała bardzo ważną pracę, także państwową. A ja się pytam, jaką państwową? To, że usługiwała Kaczyńskiemu, to jest praca państwowa, chociaż
Już nieraz mówiłem, że pisowcy uważają, że PiS to jest Polska. Nie, że Polska jest Polską, tylko PiS. Może Duda tak samo, takie same kryteria brał. Jak ciągnęła Paprocka, że prezydent uznał, że pewnie wykonywała tą ważną sprawę dla Polski bardziej w cieniu, pewnie niekoniecznie w blasku kamer i wypowiadając się, ale zrobiła bardzo dużo dobrego dla Polski, wspierając jedno z najważniejszych ugrupowań, powiedziała Paprocka. No, powiem wam, że jak to usłyszałem, później to przeczytałem, autentycznie mnie zatkało. Z kolei na pytanie, czy praca w partii powinna wystarczyć, żeby dostać order, Paprocka odparła, że są to oceniane względy, które bierze prezydent pod uwagę. Taką pan prezydent podjął decyzję, uznając, że jest to najwłaściwsze uhonorowanie świętej pamięci pani Barbary, zaznaczyła Paprocka. Pani Barbara do końca była pracownikiem administracyjnym w partii Kaczyńskiego, udziałowcem w jego spółki. I tutaj jest pytanie publiczne. Chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, od tysięcy ludzi podziemia walczących w latach 80. z komuną, w tym kilkunastu tysięcy mających status represjonowanych i odznaczonych również krzyżem kawalerskim, ale też tych, którzy tego zaszczytu nie dostąpili. Duda, kurwa, jak mogłeś? I tutaj przy całym szacunku dla zmarłej Barbary Skrzypek, z pewnością, nie wiem, była wspaniałym człowiekiem, ale przyznanie pośmiertnie drugiego pod względem starszeństwa polskiego odznaczenia, czyli Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski, no delikatnie rzecz ujmując, osobiście uważam za nadużycie. Kogut zły, Adamowicz zły, za Blidę nikt nie odpowiedział, za Filiksa nikt nie odpowiedział? No, nikt nie odpowiedział, dlatego że prezes Jarosław Kaczyński, to jest to, o czym mówiłam Andrzej chwilę temu. Prezes Jarosław Kaczyński ma tę umiejętność przenoszoną na całe Prawo i Sprawiedliwość, że bardzo przepraszam, ale nasza śmierć jest ważniejsza. No i ona też jest efektem jakiegoś politycznego spisku. Jest efektem politycznego spisku i politycznego działania. Wasza jest wyłącznie zbiegiem okoliczności, a właściwie trochę, jak choćby w przypadku Blidy, zacytowałam Państwu, co mówił Święczkowski, człowiek jest sam sobie winien, że tak się wydarzyło. Więc dla Jarosława Kaczyńskiego to jest absolutnie logiczne, to co tutaj się dzieje. Jedne śmierci, widzieliśmy to wielokrotnie, proszę Państwa, i to się przenosi u niego na wszystko. Nasz komunista, dobry komunista. Wasz komunista, to jest esbek, ubek, czy co tam sobie wymyślicie. Nasz prokurator ze stanu wojennego to jest dobry prokurator ze stanu wojennego, a wasz prokurator ze stanu wojennego to jest nadal esbek, ubek i przestępca bandyta. U Jarosława Kaczyńskiego każda rzecz, która dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, jest możliwa do odkręcenia na paliwo polityczne. No i jeszcze Morawiecki w swoim przemówieniu też porównał Skrzypek do byłego księdza Popiełuszkę. No, tutaj, znaczy oni uwielbiają, ten ksiądz Salceson też był do Popiełuszki porównywany, ale porównywanie Popiełuszki do Skrzypek, no to jest jednak nieco, że tak powiem, ryzykowne, bo kiedy SB w bestialski sposób mordowała księdza Jerzego, to pani Barbara była sekretarką szefa Urzędu Rady Ministrów w czasie premiera generała Jaruzelskiego. Także no tutaj bym raczej zważał na porównania. Okej, będę zmierzał powoli do końca. Jakby na to nie patrzeć, kiedy strzelano do górników w kopalni Wujek, Barbara Skrzypek pracowała w Urzędzie Rady Ministrów PRL.
Gdy mordowano Popiełuszkę, pani Barbara pracowała w Urzędzie Rady Ministrów PRL. I tak można by było jeszcze kilka przykładów, no ale kto by się tam czepiał? No, Duda jaki jest, każdy wie. No ale no, kto łączy Jaruzelskiego i Kaczyńskiego? A trochę wspomnień tak na koniec już o pani Barbarze Skrzypek i jej karierze w kierownictwie komunistów i PiS, chociaż komuniści i PiS jeden czort. Czyli podsumujmy, żebyście wszyscy wiedzieli, za co pani Barbara od Dudy dostała. Pani Barbara od Dudy dostała to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Czyli tak, 1980 rok. Rozpoczyna pracę w Urzędzie Rady Ministrów PRL, gdzie pracuje dla 4 kolejnych premierów, w tym dla Jaruzelskiego. W 1980 roku za Wojciechem Jaruzelskim przechodzi do Kancelarii Prezydenta RP. W 1990 roku prezydentem zostaje Lech Wałęsa, szefem jego kancelarii zaś Jarosław Kaczyński. Kaczyński pozostawia Skrzypek na stanowisku. W 1991 roku, kiedy Kaczyński zostaje zdymisjonowany z funkcji, Barbara Skrzypek przechodzi razem z nim. Pracuje dla niego przez kolejne niemal 30 lat. PiS najgłośniej krzyczy o śmierci pani Barbary Skrzypek. Może właśnie dlatego, żebyśmy nie zadawali pytań. Kim była współpracowniczka Kaczyńskiego, która miała dostęp do kancelarii tajnej 4 premierów PRL? Jak dużo musiała wiedzieć osoba obdarzona takim zaufaniem przez lidera PiS? Zamiast słuchać krzyków polityków, zastanówmy się nad tym w ciszy, wspominając tę niezwykle wpływową kobietę. No a co do Dudy, tutaj można powiedzieć jedno: kończ waść, wstydu oszczędź. Zeszmaciłeś urząd prezydenta, zeszmaciłeś najważniejsze odznaczenia państwowe. Kończ, człowieku, kończ tą farsę i przestań ośmieszać urząd i nasz kraj. Moi drodzy, zacząłem materiał od roztańczonego Janusza i pozwólcie, że zakończę też tanecznie. No i skoro pisowcy tak lubią tańczyć na trumnach, dzisiaj w Sucharze Dnia roztańczony Janusz, wersja oryginalna i jeszcze ze 3 przeróbki, tak żeby poprawić humor. Pisowcy lubią tańczyć, może też przy tym sobie troszkę potańczą. Także ja wam dziś już dziękuję. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. No i co najważniejsze, dziękuję za wczorajszego live'a. Oczywiście zapraszam już na kolejnego w najbliższą niedzielę. No i co, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Nie byłoby kilku książek i zwrotu Polsce miliardów przez Gazprom. Nie byłoby nawet silnych razem. A na pewno polityka nie byłaby tak barwna. Przed Państwem dzisiejszy gość programu Młodzież Pyta. Były radny, potem wiceprezydent Opola, wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obecnie poseł. I dzień dobry, to nas pan zaskoczył. Skąd się to wzięło w panu? No PESEL-u nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz jak tańczyłem, to ścięgno Achillesa zerwałem, no ale dzisiaj... Gdzie jest ten pan, panie kierowniku? Dawać go. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę.
wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz.